Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Grapefruit jest jednym z tych owoców, który na pewno budzi całe mnóstwo ciepłych skojarzeń, tak robi się miło na serduszko, jak myślimy o tym jakże zdrowym i cudownym owocu, czy też soku z niego. Natomiast prawda jest taka, że jest to owoc, który może, nie przesadzając, nawet zabić. I wcale nie chodzi tutaj o uderzenie kogoś w potylicę workiem pełnym grapefruitów. Chodzi o to, że grapefruit plus różnego rodzaju leki i suplementy będzie dawać tyle efektów ubocznych potencjalnie, że mogą one doprowadzić właśnie do albo trwałego uszczerbku na zdrowiu, albo nawet do zgonu. Jako moim zdaniem bardzo ciekawą anegdotkę mogę przytoczyć, że lata temu uczyłem taką młodą przyszłą doktor dermatologii niemieckiego. Omawialiśmy często różnego rodzaju właśnie takie tematy medyczne, około medyczne sobie luźno i w pewnym momencie właśnie te nasze rozmowy zeszły na grapefruita, sok z grapefruita i skutki uboczne, których właśnie może dostarczyć. Ona opowiedziała mi ciekawą anegdotkę z jej studiów, że miała koleżankę, która brała jakiś kortykosteroid, wydaje mi się, że to był prednizon. Nie wiedziała o tym, że grapefruit jest w stanie wywoływać skutki uboczne w połączeniu z lekami i wypiła bodajże dosyć szybko 2 czy 3 kubki soku z grapefruita i następnie straciła wzrok. Spanikowana właśnie dzwoniła do tej młodej pani doktor, którą uczyłem, co ona ma robić, że ona nie wie, co się dzieje. No i jak sobie pogadały, sprawa się wyjaśniła. Ten wzrok tam po parunastu godzinach, z tego co pamiętam, wrócił. I jeśli to wszystko brzmi strasznie i poważnie, to tylko i wyłącznie dlatego, że jest to straszne i poważne, bo potencjalnie oczywiście te interakcje będą tyczyć się, uważam, całkiem dużej populacji naszego społeczeństwa. Także w filmiku omówię, jakie są mechanizmy, poprzez które właśnie ten owoc będzie wywoływać te interakcje, jakie inne owoce i warzywa są w stanie wpłynąć właśnie również na wywoływanie takich interakcji, jak długo te efekty się utrzymują, jakie kategorie leków bardzo często będą szczególnie mocno wchodzić w interakcje i jakie kategorie leków w połączeniu z grapefruitem mogą jeszcze raz albo spowodować mocny uszczerbek na zdrowiu, albo w skrajnych przypadkach nawet zabić. Oraz jako ciekawostkę, jak te związki w grapefruicie i tych innych owocach i warzywach będą wpływać między innymi na fotouczulenie. Innymi słowy, kiedy będziemy mieć ekspozycję na słońce, to będzie dochodzić do tego efektu fotouczulającego, czyli będzie jakieś mocne poparzenie przykładowo skóry. Zanim przejdziemy do tych wszystkich innych merytorycznych wspaniałości, to warto poświęcić chwilę sponsorowi tego odcinka, którym jest Mięsna Paczka. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie, jak to zawsze powtarzam, hodowla odbywa się po bożemu, to znaczy nie są używane antybiotyki na żadnym etapie hodowli, nie używa się różnego rodzaju boosterów wzrostu, hormonów wzrostu. Innymi słowy, zwierzęta dorastają w swoim normalnym, naturalnym tempie, co gwarantuje po prostu jak najwyższą możliwą jakość mięsa. I Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, przeglądamy, jakie tam mają już gotowe, skompletowane dla nas paczki, wybieramy jedną z nich albo kompletujemy własną ze wszystkich produktów dostępnych w sklepie. Punkt drugi, wybieramy, gdzie ta paczka ma zostać dostarczona i punkt trzeci, wysłuchujemy, czy nadchodzi kurier właśnie z naszą paczką, bo jest ona dostarczana prosto pod drzwi. Ona jest świetnie zabezpieczona, tam jest warstwa izolacyjna, wszystko jest zmrożone suchym lodem, od razu po uboju jest też to zmrażane, tym samym jeszcze raz jakość mięsa jest bardzo wysoka, można je przełożyć bezpośrednio do zamrażarki i wyjmować, kiedy jest ochota albo chwila po prostu coś ugotować. Jeśli nie zamawiałeś jeszcze z Mięsną Paczką, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Ja serdecznie polecam ze swojej strony i dzięki jeszcze raz Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka. Zacznijmy jednak jak zawsze od jakichś podstaw, po prostu jeśli chodzi o ludzkie ciało, biochemię i tak dalej. Mianowicie jak my będziemy detoksyfikować ksenobiotyki, więc substancje obcego pochodzenia, które będą trafiać do ciała. I takim głównym systemem detoksyfikacyjnym, natomiast absolutnie nie jedynym, będzie CYP450, o którym wielokrotnie wspominałem w filmikach. I CYP450 to jest tak zwana superrodzina białek. Innymi słowy, po prostu pod ten parasol, termin parasol CYP450 będzie wchodziło w skład wiele różnego rodzaju konkretnych już białek, które będą pełnić rolę detoksyfikacyjną w zależności od konkretnych substancji. Konkretnym białkiem, które nas interesuje w tym przypadku, będzie cytochrom CYP3A4. Ten cytochrom będzie odpowiedzialny, szacuje się, za metabolizowanie około 50% różnego rodzaju substancji, właśnie ksenobiotyków, leków, które będą trafiać do naszego ciała. I on znajduje się w hepatocytach, a więc komórkach wątroby oraz komórkach śródbłonka, które będą wyścielać zarówno jelito cienkie, jak i jelito grube. Innymi słowy, leki
i różnego rodzaju ponownie substancje brane doustnie będą detoksyfikowane najczęściej podwójnie. Czyli będzie najpierw wątroba i potem będzie dodatkowo detoksyfikacja, która będzie odbywać się w jelitach. Właśnie ten mechanizm będzie sprawiać, że przyswajalność stricte dawki jakiegoś leku będzie dużo niższa niż ta dawka pierwotna, która będzie znajdować się w pigułce czy tabletce. Dobrym przykładem jest felodipina, czyli lek na nadciśnienie. Szacuje się, że wchłanialność będzie wynosić takiej dawki leku, która się weźmie zaledwie 15%. Tak, więc po prostu dużo mniej wchłaniamy stricte, będzie trafiać do obiegu naszego w organizmie niż to, co znajduje się w tabletce. To, co dodatkowo jeszcze warto wiedzieć o CYP3A4 jest to, że to białko jest nieustannie syntezowane. Synteza tego białka będzie zależna po prostu od potrzeb, czyli w momencie, w którym rzeczywiście będzie więcej rzeczy do detoksyfikowania, to CYP3A4 może w następnym rzucie syntezy być syntezowany właśnie w większym stopniu, w większej ilości. I średni czas takiego właśnie półrozkładu czy półżycia tego białka będzie wynosić od 24 do 48 godzin. I ta informacja będzie zaraz niezmiernie ważna, żeby zrozumieć po prostu, jak grapefruit będzie nam tu bruździć. Grupą związków, która odpowiada za to paskudne działanie grapefruita i soku z niegoż, będą furanokumaryny. Furanokumaryny, oczywiście zaraz sobie to omówimy, znajdują się nie tylko w grapefruicie, ale w grapefruicie znajdują się w naprawdę dużej ilości. I furanokumaryny będą powodować nieodwracalną, bo to trzeba podkreślić, nieodwracalną dezaktywację właśnie tego białka CYP3A4. Możemy sobie to obrazowo wyobrazić w ten sposób, że grapefruit czy te furanokumaryny z grapefruita będą po prostu zalepiać ten cytochrom CYP3A4 i w tym momencie, zauważmy, on nie będzie w stanie metabolizować różnego rodzaju leków, suplementów, czy też ogólnie związków aktywnych, choćby z ziół. I co to oznacza? Na logikę, jeśli nie jesteśmy w stanie metabolizować na bieżąco leku, czy konkretnej substancji, to stężenie w ciele tego leku będzie znacząco wzrastać. Absolutnie każdy jest świadomy tego, że leki brane w dużych dawkach będą powodować potencjalnie efekty uboczne. Im większa dawka, tym większy efekt uboczny. No więc grapefruit jest w stanie tak naprawdę nawet przy normalnych dawkach sprawić, że stężenie danego leku będzie gwałtownie wzrastać. Mieliśmy przed chwilą ten przykład tego leku na nadciśnienie. I zauważmy, że wchłanialność tego leku wynosiła 15%. To sobie można wyobrazić, o ile będzie wzrastać stężenie tego leku w momencie, w którym będziemy blokować pracę CYP3A4. O jakich dawkach tu mówimy, bo oczywiście zawsze trzeba wspomnieć dawki. Okazuje się, że już jeden grapefruit albo okolice 200 ml soku będą w stanie wywoływać ten efekt. I warto również podkreślić, że jeszcze raz, forma nie ma znaczenia. Nieważne, czy to jest owoc, nieważne, czy to jest świeżo wyciśnięty sok, to może być nawet zmrożony jakiś koncentrat soku z grapefruita, który zostanie gdzieś dodany. Wszystkie te formy grapefruita będą wywoływać podobny efekt. Wracając właśnie do felodipiny, tego leku na nadciśnienie, który sobie omawialiśmy, okazało się, że przy jednym owocu, jednym grapefruicie albo odpowiedniku 200 ml mniej więcej soku, stężenie tego leku w organizmie wzrastało mniej więcej 3 razy. Przy podwójnej dawce tego grapefruita okazuje się, że stężenie leku nie zmieniało się specjalnie, lekko wzrosło, ale nie było to nic wyjątkowego. Natomiast przy trzykrotnym zwiększeniu dawki grapefruita i rozproszonej w ciągu dnia, czyli to było konsumowane 3 razy o różnych porach w ciągu dnia, stężenie tego leku wzrastało 5 razy. Na pewno lekarz, tak, albo pacjent byłby absolutnie przerażony, jeśli usłyszałby, że ktoś wziął 5-krotną dawkę leku, którą miał wziąć. Bo oczywiście jest to dawka, która może wywołać bardzo duże efekty uboczne. Natomiast przy normalnej dawce, w połączeniu właśnie z grapefruitem, okazuje się, że możemy osiągnąć stężenie leku, które na przykład będzie 5 razy większe niż ta zamierzana potencjalnie dawka. Warto jeszcze wspomnieć, że oczywiście nowsze badania pokazują, że potencjalnie nie tylko furanokumaryny w grapefruicie będą powodować ten efekt. Jednym z potencjalnych mechanizmów jest blokowanie transporterów leków w organizmie, czyli substancji, które będą transportować te leki. Więc to jest jakby dodatkowy efekt, natomiast przede wszystkim gwiazdą są tutaj furanokumaryny. Kolejną rzeczą, która powinna nas bardzo interesować, jest oczywiście, jak długo będzie utrzymywać się ten efekt. Więc mniej więcej przy konsumpcji jednego grapefruita albo 200 ml soku możemy spodziewać się, że maksimum interakcji będzie zachodziło po 4 do 8 godzin. Czyli wtedy
maksymalne czy stężenie, czy zwiększone stężenie danego leku czy substancji aktywnej będzie, no właśnie, zmaksymalizowane. Natomiast sam efekt będzie utrzymywać się od 24 do 72 godzin. Oczywiście z każdą kolejną godziną możemy spodziewać się, że te interakcje będą mniejsze, czyli też jakby zwiększone stężenie danej substancji aktywnej będzie mniejsze. Natomiast wciąż jest to długi czas i oczywiście, przypominam, jest to powiązane z tempem usuwania tego zdezaktywowanego cytochromu CYP3A4 i tempa oczywiście syntezy nowej porcji tego białka. Gdy testowano to właśnie na tym leku felodipinie, okazało się, że maksymalny właśnie czas interakcji był po 4 godzinach. Po 10 godzinach maksymalne stężenie było, czy interakcja była zmniejszona o 50%, a po 24 godzinach wynosiła już 25% tego efektu, który występował po 4 godzinach. Widać więc, że jak najbardziej zmniejsza się oczywiście szansa na interakcję, natomiast wciąż pozostaje relatywnie wysoka. Szczególnie oczywiście w zależności od klasy leku, którą ktoś będzie brać. Wszystkie te liczby, które tutaj podałem, to są ogólne drogowskazy, bo coś, co wielokrotnie podkreślałem na kanale, na przykład w tym odcinku, jest to, że medycyna operuje prawdopodobieństwem. Medycyna praktycznie nigdy nie operuje absolutami. Innymi słowy, to są jakieś ogólne liczby. Pytanie oczywiście będzie tyczyło się, czy one tyczą się właśnie ciebie, czy one są prawdziwe dla ciebie, i odpowiedź zawsze brzmi cholera wie. I to właśnie znowu ładnie widać w badaniach ze względu na tak zwaną wrażliwość osobniczą, tak? Wrażliwość indywidualną, bo okazuje się, że właśnie wypicie tej szklanki soku, 250 ml soku z grapefruita, w zależności od osoby było w stanie nawet 8-krotnie zwiększyć stężenie leków. Nawet w skrajnych przypadkach 8-krotnie, a u niektórych osób, można powiedzieć, nie było praktycznie żadnego efektu. I generalnie powiązuje się to z aktywnością i też jakby liczbą tego białka CYP3A4. Wychodzi na to, że im więcej ktoś ma tego CYP3A4, tym gorzej będzie znosić potencjalnie tę interakcję. Po prostu większa ilość tego CYP3A4 jest unieszkodliwiana, tym samym ciało traci zdolność obrony przed tym ksenobiotykiem. Następne ważne pytanie to jest, czy tylko grapefruit będzie mieć taki efekt, i odpowiedź jest oczywiście nie. Praktycznie nigdy nie jest tak, że tylko jeden owoc czy jedno warzywo będzie zawierać jakąś konkretną substancję. To raczej często wiele różnego rodzaju owoców i warzyw zawiera taką substancję. Różnica będzie tylko w stężeniu. I oczywiście grapefruity będą cechować się największym tak naprawdę stężeniem furanokumaryn. Wysokie wciąż stężenie znajdziemy m.in. w pomelo. Jest to owoc, który jest dosyć mocno spokrewniony gatunkowo z grapefruitem. W limonce, w cytrynie i w pomarańczach. I tutaj jeśli chodzi o pomarańcze, to trzeba rozróżniać. Pomarańcze słodkie nie będą zawierać furanokumaryn, nie będą mieć tego efektu. Czyli na przykład pomarańcze typu Navel czy Valencia nie mają tego efektu. Pomarańcze gorzkie typu Sevilla na przykład jak najbardziej będą również mieć ten efekt. I jako ciekawostkę warto dodać, że również bergamota, czyli tak naprawdę też typ pomarańczy, będzie wywoływać ten efekt. Będzie zawierać furanokumarynę, która nazywa się bergamotyna. No właśnie na cześć tego owoca. I dlaczego to jest ważne? No bo cóż, bergamota jest dodawana rutynowo do herbaty Earl Grey. To jest coś, co oczywiście dodaje tej herbacie ten cały aromat. Innymi słowy, możemy też się spodziewać jakiejś dodatkowej interakcji, która będzie dokładać się do tej puli, jeśli ktoś jest fanem Earl Greya. Dodatkowo znaczne stężenie furanokumaryny znajdziemy w fidze. Powiedział, figa też jest dosyć niebezpiecznym owocem, a na pewno jestem w stanie się założyć, że większość osób nie skojarzyłaby, że jest to owoc, który może spowodować jakieś specjalne kłopoty. Również seler, korzeń pietruszki i pasternak. Wymieniwszy już wszystkie te owoce i warzywa, warto mieć świadomość oczywiście, że będziemy mówić o efekcie kumulatywnym. Innymi słowy, to nie jest tylko grapefruit, tak? Jeśli ktoś ogólnie jest fanem owoców cytrusowych, nie wiem, Vai, Earl Greya, potem zagryza to wszystko selerem, czy właśnie korzeniem pietruszki i tak dalej, może się spodziewać, że efekt ten jeszcze raz będzie hamowania CYP3A4 będzie spotęgowany i tym samym jeśli taka osoba bierze leki i nieustannie się źle czuje i często znowu jest to zwalane na przykład na psychosomatykę, no bo przecież te leki to w tej dawce nie powinny wywoływać takich efektów ubocznych. Jeszcze raz, to może być wyjaśnienie. Efekt najzwyczajniej w świecie kumulatywny, nawet stosunkowo niewinnych dawek właśnie tych owoców, choćby cytrusowych. Obiecałem oczywiście ciekawostkę związaną z ekspozycją na słońce i spożywaniem właśnie grapefruita, czy innymi słowy, chodzi o furanokumaryny. Ta ciekawostka jest taka, że furanokumaryny mają silne działanie fotouczulające. Innymi słowy, one będą absorbować ze spektrum światła słonecznego promieniowanie UV, przede wszystkim UVA. To powoduje jakby wzbudzenie furanokumaryn
i wtedy dochodzi do uszkodzenia m.in. DNA w skórze, białek i tak dalej. I efekty mogą być takie, że będzie dochodziło do mocnych poparzeń, nawet owrzodzenia w skrajnych przypadkach. Tutaj wrzucę zdjęcie na przykład takiej dermatozy skórnej wywołanej furanokumarynami u owcy, bo to jest coś, co widziałem lata temu. Musiałem sobie to wrzucić właśnie do swojej bazy wiedzy, bo wydawało mi się to absolutnie fascynujące. Są te dyskusje a propos tej szkodliwości słońca i wiele osób bardzo słusznie zauważa, że spożywanie wielonie nasyconych kwasów tłuszczowych, między innymi przede wszystkim jako oleje z nasion, czyli olej słonecznikowy, rzepakowy i tak dalej, będzie powodowało te oparzenia i wiele osób na przykład na diecie karniwora zauważa, że po wycięciu tych olejów nie ma już takich efektów, nie ma zaczerwienienia skóry i tak dalej. I oczywiście jest to jak najbardziej prawda, bo te wielonie nasycone kwasy tłuszczowe są wbudowane po prostu potem w nasze komórki i właśnie po ekspozycji na światło słoneczne ulegają peroksydacji i znowu będzie mieć uszkodzenie białek, DNA i tak dalej. To jest jakaś część prawdy, bo ta większa odsłona prawdy jest taka, że jest wiele substancji różnego rodzaju, właśnie choćby te furanokumaryny, które będą zwiększać uszkodzenie białek czy uszkodzenie DNA po ekspozycji na światło słoneczne. Tylko no właśnie te informacje często są gdzieś tam ukryte po badaniach. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, zostaw komentarz, jeśli interesuje Cię ten temat. Jeśli chciałbyś, żebym ogólnie nagrał osobny temat o wpływie furanokumaryn właśnie na to działanie fotouczulające, uszkodzenie skóry i tak dalej. Przejdźmy więc do leków, czyli grapefruit, czy ogólnie furanokumaryny w połączeniu z jakimi lekami mogą powodować kłopoty. I tutaj literatura mówi nam tyle, że przede wszystkim, jeszcze raz, chodzi o leki brane doustnie. To jest pierwszy warunek. To znaczy leki, które są podawane właśnie drogą kroplówki, nie będą miały tej interakcji z furanokumarynami. Te interakcje będą zależne po prostu od konkretnego leku, więc nie jest to prawdziwe dla absolutnie wszystkich leków, dla konkretnych leków. Warunki, które muszą być spełnione, żeby te interakcje zachodziły, będą zależeć od, uwaga, wchłanialności leku przede wszystkim. Znaczy leki, które mają bardzo niską albo niską wchłanialność, będą miały największe interakcje z furanokumarynami. Ta niska wchłanialność to jest mniej niż 10%, czy bardzo niska, natomiast niska od 10 do 30%. Leki, które będą miały średnią albo wysoką wchłanialność, czyli 30 do 70% albo powyżej 70%, nie wykazują już takich interakcji, jeśli chodzi o furanokumaryny. Na czym polega kłopot? Za cholerę większość osób nie będzie wiedziała, jaka jest wchłanialność leków. Ja zapamiętuję praktycznie wszystko, co wlezie, jeśli chodzi o medycynę i dietetykę i nawet ja nie zapamiętuję takich rzeczy, bo jest to, uważam, dla mnie absolutnie niepotrzebne. Jestem więcej niż pewien, że absolutna większość lekarzy również nie będzie miała pojęcia, jaka jest wchłanialność takich leków. Może farmaceuci będą wiedzieć, natomiast ponownie nie wydaje się to po prostu informacją tak ważną, że większość nawet specjalistów w swoich dziedzinach będzie ją zapamiętywać. Praktycznie od początku jesteśmy właśnie skazani na to, że nie wiemy, czy będzie jakiś bubu po spożyciu danego leku, czy zioła, czy substancji innej aktywnej w połączeniu z furanokumarynami, albo nie. Więc co najlepiej robić? Jeśli ktoś chronicznie bierze jakieś leki czy mocniejsze zioła, absolutnie po prostu unikać kontaktu w jakimś większym tym okienku spożycia z furanokumarynami, cytrusami, właśnie figą. Nie ma co podejmować zbędnego ryzyka. Natomiast jeśli chodzi o grupy leków, które wiemy, że będą wchodzić bardzo mocno w interakcję z tymi furanokumarynami, będą to, i tutaj będę to odczytywać, dodatkowo jeszcze wrzucę tą listę leków do klasycznego takiego komentarza, który wrzucam pod filmikiem, czyli ciekawostki, żeby każdy z Was miał potencjalnie wgląd w to, bo przede wszystkim Wy to wtedy będziecie wiedzieć, będziecie mieć łatwy dostęp do tego, ale uwaga, też Twoi bliscy, szczególnie starsze osoby, które często absolutnie nie mają pojęcia, że takie interakcje występują, no właśnie, będzie można sobie sprawdzić i poinformować taką osobę, że mogą być potencjalnie jakieś kłopoty. Jeśli chodzi o leki na układ sercowo-naczyniowy, będą to statyny, atorvastatyna, simvastatyna, lovastatyna, to są klasyki. Przypominam, że lovastatyna to jest też monokaina K, czyli ten wyciąg z czerwonego ryżu. Czyli innymi słowy, to też będzie wchodzić w interakcję z furanokumarynami. Natomiast pravastatyna i rosuvastatyna są mniej podatne na te interakcje, chociaż wciąż ona występuje. Blokery kanału wapniowego to będzie mieć amlodipinę, felodipinę, nifedipinę. Leki antyarytmiczne, amiodaron, dronedaron. Leki przeciwzakrzepowe, rivaroxaban. Jeśli chodzi o leki wpływające
wpływające na układ nerwowy. Będą to leki przeciwdepresyjne, sertraina, fluvoxamina, leki przeciwlękowe, buspiron, leki przeciwpsychotyczne, kwetiapina, lurazydazon. Jeśli chodzi o leki przeciwbólowe, będą to opioidy takie jak fentanyl, oksykodon. Jeśli chodzi o leki modulujące układ odpornościowy, na przykład immunosupresyjne, będzie to cyklosporyna, tacrolimus, sirolimus. Jeśli chodzi o leki przeciwzakaźne, będą to takie antybiotyki jak erytromycyna, leki przeciwgrzybicze, ketokonazol i trakonazol. Leki przeciwwirusowe, sakfinawir, leki na układ pokarmowy, omeprazol, czyli jeden z najczęściej używanych inhibitorów pompy protonowej. Inne leki, takie jak na zaburzenie erekcji, o których mówiłem, sildenafil, tadalafil, kortykosteroidy, prednizolon. To są będzie o takie najczęstsze leki, które będą wchodzić w interakcję, natomiast jak zaraz jeszcze wspomnę, nie znaczy to, że ta lista jest kompletna. Jeśli chodzi o nie leki, tylko suplementy, to honorowe wzmianki to na pewno suplementy z wapniem, grapefruit i sok z grapefruita jest w stanie znacząco zwiększyć wchłanianie wapnia do organizmu, co no właśnie może być oczywiście w niektórych wypadkach, jeśli ktoś walczy z osteoporozą, pozytywne, ale też w wielu przypadkach będzie to po prostu coś negatywnego. Dziurawiec zwyczajny, spożycie tutaj furanokumaryn będzie zwiększać stężenie dziurawca, natomiast co jest ciekawe, sam dziurawiec generalnie będzie wprowadzać inhibicję m.in. tego cytochromu CYP450, czyli generalnie jeśli ktoś wziąłby sok z grapefruita, wziąłby dziurawca i dodatkowo inne leki, to może być absolutna masakra, jeśli chodzi o efekty uboczne innych leków, które będą w tym okienku spożyte. Spożycie właśnie z kolei miłożąbu japońskiego może doprowadzić do krwawień. Mamy ostropest plamisty, jest w stanie działać dużo mocniej po połączeniu z soku z grapefruita. Jeśli ktoś na przykład bierze na uspokojenie kawa, to działanie uspokajające może być dużo mocniejsze w przypadku tej kombinacji czy połączenia. Czy brak obecności leku, który bierzesz na tej liście, czy suplementu, czy zioła oznacza, że jakby te interakcje nie będą występować? Absolutnie nie. Nawet w tym badaniu, na które się tutaj powołuję, stwierdzono bardzo ładnie, że ta lista jest cały czas rozszerzana i pewnie będzie rozszerzana bardzo długo. Natomiast ja od siebie mógłbym dodać, jest coś, o czym znowu wielokrotnie mówiłem w kontekście choćby nowych leków, które są wypuszczane na rynek, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zbadać różnego rodzaju interakcji, które będą występować między daną substancją a innymi substancjami. Bo nawet tutaj, zauważcie, mówimy sobie o tym, że wiemy, że furanokumaryny będą mieć właśnie ten efekt nieodwracalnej dezaktywacji tego białka CYP3A4. Wiemy, że są leki, które będą wchodzić tutaj w interakcję właśnie z furanokumarynami. Nie wiemy z kolei, co się będzie działo, jeśli będzie mieć furanokumaryny i ktoś weźmie 2 leki, albo ktoś weźmie na przykład jakąś herbatkę ziołową i jakiś konkretny lek. Czemu? Bo liczba potencjalnie badań, które trzeba by wypuścić w połączeniu z takimi różnymi kombinacjami jest może nie nieskończona, ale jest tak cholernie duża, jeśli chodzi o potencjalną liczbę, że nie ma absolutnie żadnych szans, żeby to zbadać. Bo też nikt nie jest zainteresowany wydawaniem pieniędzy na to. Czemu ktoś miałby wydawać pieniądze właśnie na badanie tych wszystkich interakcji, jeśli tak naprawdę można powiedzieć mało którą instytucję, czy nie wiem, rząd, czy państwo interesują takie rzeczy. Najlepiej jest założyć, że jeśli bierzesz właśnie te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, trzymać się z daleka od furanokumaryn, od owoców cytrusowych, nie wiem, selera, korzenia z pietruszki, figi i tym podobnych, bo no właśnie, można niechcący zrobić sobie krzywdę. Też można zrobić podejście, załóżmy, optymistyczne, bo zawsze mówię, że każdy mechanizm jest bronią obosieczną. Może nam szkodzić, a może w niektórych przypadkach pomagać. Bo jeśli wiemy, że mamy stężenie zwiększone różnego rodzaju substancji, to można do tego podejść w ten sposób, że okej, czyli mógłbym wtedy brać potencjalnie mniejsze dawki, jeszcze mniejsze dawki danego leku i oczekiwać, że wchłanialność wtedy tego leku, czy stężenie tego leku, będzie większe, czyli tym samym będę mieć lepsze efekty przy dużo mniejszej dawce, albo przynajmniej dużo mniejszej dawce. Można do tego podejść też w ten sposób, natomiast oczywiście nie jest to coś, co zalecam, bo to wymaga olbrzymiej dyscypliny, jeśli chodzi o obserwowanie różnego rodzaju zmiennych, które będą wpływać na wyniki takiego eksperymentu. Wydaje mi się, że jest to niepotrzebne ryzyko dla wielu osób, natomiast, że tak powiem, dla porządku obrad na pewno muszę wspomnieć, że jeszcze raz jest to broń obosieczna. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka, za bycie ze mną, by te parędziesiąt minut, bo ciężko mi ostatnio zejść poniżej 30 minut z tymi filmikami. Jeśli macie jakieś pytania, własne obserwacje, anegdoty powiązane szczególnie właśnie z tymi interakcjami, jak najbardziej czekam w komentarzach. Ja mogę dodać od siebie, że widziałem na przykład
interakcje między lekami hormonalnymi a grapefruitem, mimo że najczęściej te leki hormonalne nie są wymieniane na tej liście. Więc tak jak mówię, jest to kwestia też tej wrażliwości osobniczej czy indywidualnej, której nikt nie jest w stanie zbadać. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka samodzielnie, aby przestać wydawać pieniądze na szkoły językowe, korepetytorów, podręczniki, tysiące aplikacji i tym podobne. Kurs, jak mówiłem, jest uniwersalny, czyli można go użyć do nauki dowolnego języka, niezależnie od rodziny języków, z której pochodzi. Kurs Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak zapamiętywać informacje, jak tworzyć rozumienie, jak wdrażać suchą teorię w praktykę, tworzyć pętlę informacji zwrotnej i to wszystko będzie miało zastosowanie dla dowolnej osoby, która po prostu chce się uczyć lepiej, dla studentów czy maturzystów, żeby właśnie lepiej zdawać egzaminy, czy właśnie maturę, dla osób, które chcą zmienić pracę, żeby zdobyć umiejętności, których jeszcze nie mają, a które mogą no właśnie stanowić przynajmniej teraz jakieś wyzwanie, barierę również mentalną, dla osób, które mają świetną pracę, a chcieliby uzyskać dodatkowe certyfikaty, zrobić egzaminy, żeby no właśnie uzyskać podwyżki, czy błyszczeć jeszcze jaśniej w swojej firmie, a nawet dla osób, które po prostu chcą zapamiętywać więcej z tego, co czytają czy słuchają. Oraz kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymywać i odwracać łysienie androgenowe i walczyć z różnego rodzaju upierdliwymi schorzeniami skóry głowy, takimi jak choćby uporczywy łupież. 3 piosenki rockowe, jak zawsze w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mile spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Z kolei w opisie będą znajdowały się badania, czyli literatura naukowa, na którą się tutaj powoływałem i zawsze polecam poczytać ją samemu, jeśli ktoś czuje się wystarczająco komfortowo, jeśli chodzi o tą nomenklaturę czy język angielski. Również w opisie znajduje się link do mojego newslettera. Tam klikając ten link wyskakuje okienko, można wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei będę wysyłać artykuły powiązane z nauką właśnie języków obcych, poprawą pamięci, produktywności i sporadycznie analizą badań naukowych. Jeśli te wszystkie informacje, które wymieniłem tutaj w filmiku Cię interesują, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych elektronicznych fiszek, żeby szybko to wszystko zapamiętać. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Można zapisać się nawet na 1 miesiąc, jeśli ktoś ma ochotę i ściągnąć właśnie fiszki do tego filmiku i ponad 100, parunastu poprzednich odcinków, bo już tyle tych talii z fiszkami zostało zgromadzonych. Również dla patronów kanału dostępna jest sekcja Badanie Tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie z moim komentarzem oraz często odniesieniami do innych badań naukowych oraz osobne forum, gdzie można mi zadawać różnego rodzaju pytania, jeśli ktoś ma jakieś palące pytania, bo oczywiście czas jest ograniczony, nie mam czasu odpowiadać na wszystkie komentarze pod filmikami, bo jest ich najzwyczajniej w świecie za dużo, więc staram się przynajmniej tak odwdzięczyć dodatkowo patronom kanału. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.